Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale za miesiąc mamy kalendarzowe lato. Ja nie mogę się totalnie doczekać. To jest moja ulubiona pora roku i właśnie czuję się, że muszę się tak mentalnie do niej przygotować. Robiłam sobie ostatnio porządki w szafie, pochowałam stare, grube, ciężkie ciuchy, swetry, kurtki na dno szafy i powyciągałam te bardziej lekkie, zwiewne i kolorowe rzeczy, ale też kupiłam sobie coś fajnego na Vinted, więc też chciałabym Wam pokazać. No i chciałabym podobne porządki zrobić sobie w moich kosmetykach, bo tak jak szukujemy zawsze tą szafę na wiosnę, tak samo chciałabym zrobić z kosmetykami. Może powyciągać jakieś lżejsze podkłady, może jakieś kolorowe palety, jakieś lżejsze, nawilżające pomadki. Nie wiem, muszę po prostu poprzeglądać i posprawdzać, co chciałabym wyciągnąć bardziej na wierzch, żeby mnie inspirowały do tworzenia prostych, szybkich, łatwych, ale właśnie takich energicznych makijaży. Pokażę Wam również kilka fajnych zapachów. Dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z marką Made in Lab, a ja ostatnio testowałam kilka mega fajnych zapachów na lato i na wiosnę, więc pokażę Wam moje typy. Zapraszam do oglądania. Będę szła sobie w Color Correcting tym razem. To jest bardzo fajna marka Erborian, o której Wam powiem też niedługo w jednym z odcinków. I to jest taki korektor kolorystyczny, zielony, więc tutaj sobie go nakładam dosłownie punktowo, tak żeby zneutralizować lekko zaczerwienienia i puszystym pędzelkiem delikatnie sobie to wszystko blenduję. Czasami nawet taki color correcting może być jedynym elementem makijażu twarzy, szczególnie jak jest tak ciepło. I resztką tego, co zostało mi na pędzlu, bardzo, bardzo subtelnie przelatuję sobie niektóre partie twarzy, tam gdzie to zaczerwienienie może być trochę większe. Jeszcze tutaj troszkę. I myślę, że wygląda ok, jest fajnie tak przytłumione to zaczerwienienie. Jakieś podkłady. Pierwszy, o którym pomyślałam, to jest ten Superstay z Maybelline, 24-godzinny skin tint, taki rozświetlający, ale całkiem fajnie kryjący podkład. Ten sobie na pewno wyciągnę i chyba będę chciała go sobie użyć. Ta 06 ma też przepiękny odcień. Upiększacze z Glam Shopu też sobie wyciągam bliżej. One są bardzo, bardzo leciutkie, więc te bym nosiła najczęściej tak, że pokrywałabym całą buzię delikatnie tym podkładem i wtedy korektorem ewentualnie wyrównywała sobie jakieś niedoskonałości, albo właśnie w połączeniu z color correctingiem. Ale dzisiaj idziemy sobie w Maybellina i nałożę sobie pędzelkiem. Efekt jest lżejszy. No to jeszcze zależy, jaką techniką się nakłada, ile się na ten pędzel nakłada, ale ja chcę mieć naprawdę lekką cerę. Zobaczcie, jak się ładnie wyrównał ten koloryt. Tu jest przed. Tu jest po. Korektory przygotowałam sobie dwa. Pierwszym z nich jest ten z Glam Shopu, Expert, rozświetlający. Wiecie, że bardzo go lubię, już wspominałam Wam nieraz o tym korektorze. Uważam, że na ten okres, szczególnie wiosenno-letni, bardzo fajny korektor. I pomyślałam sobie również o tym z RMS Beauty, ponieważ on ma taką fajną kremową formułę, całkiem dobre krycie i bardziej naturalny skład, więc nie będę czuła może takiego obciążenia, jakby zapychania, jak będzie bardzo ciepło, czy jak będą upały. Przez to, że to jest taka kremowa formuła, zawsze nawet jak delikatnie się gdzieś tam coś rozpuści, czy roztopi, czy pozbiera w zmarszczkach, mogę to po prostu wziąć i doklepać delikatnie i wszystko wraca do normy. I chciałabym sobie jeszcze tutaj dosłownie dwie niedoskonałości nim pokryć. I pudry również przygotowałam sobie dwa. Jeden taki z myślą może o wyjazdach bardziej, czyli prasowany. Prasowane pudry, no jednak na wyjazdy są dużo przyjemniejsze i ten blotting powder od LH Cosmetics jest super. To też jeden z moich ulubionych pudrów właśnie do poprawek, jeżeli już się delikatnie przetłuściłam, bo on bardzo fajnie zbiera to sebum, które się wytworzyło, więc blotting powder od LH jest cudowny, ale teraz myślę, że właśnie chciałam sobie użyć tego z RMS, bo on kompletnie nie daje efektu pudrowości na skórze, jest taki jak krzemionka, więc on jest po prostu turbo naturalny, jeżeli chodzi o efekt wizualny, ale też o skład, bo on w składzie jest też mega przyjemny, więc myślę, że na wiosnę, lato
to jest super opcja. Jest bardzo leciutki ten puder. I jeszcze ładnie bluruje pory. Po prostu coś pięknego. I nie mam ochoty na jakiś taki ciężki, kremowy albo płynny, zastygający bronzer. Raczej będę szła w taki suchy, może jakiś wypiekany i na razie użyję sobie tego sztyftu z Pixie On The Glow Bronze. To jest taki rozświetlająco brązujący, aczkolwiek on jest dosyć jasny, jak na bronzer, zobaczcie. Widzimy taki lekko złotawo-brązowy odcień, więc nałożę sobie go dosłownie troszkę na policzki i pędzelkiem po podkładzie troszkę go sobie tutaj dobiję. To jest też taki fajny produkt na lato, jak chcemy, żeby ta buzia zyskała jakiegoś takiego kształtu, widzicie? Ale żeby nie było takiego typowego, ciężkiego bronzera, takich plam na policzkach, no to jest mega fajny, taki lekki produkt. A jak lubicie jeszcze rozświetlające formuły, to on naprawdę bardzo ładnie wygląda, bo on ma rozświetlenie, ale nawet moja skóra, która ma teksturę, wygląda w tym kosmetyku dobrze. Troszkę podbródek. Może delikatnie się wzmocnię moim starym, dobrym ulubieńcem, czyli bronzerem od Ireny Eris. I muszę posmarować część usta, bo po prostu są jakieś takie spierzchnięte. Ale wróćmy do róży. Nie mogłam się zdecydować na jeden. Przygotowałam sobie 3. Pierwszy z nich idealny na latko. Zobaczcie ten kolor. To jest kremowy róż z Glam Shopu w odcieniu krem z cukierków. Zobaczcie. To jest po prostu piękna guma balonowa, cudny, idealny na lato i on może nam po prostu zrobić cały makijaż. Nałożymy sobie go trochę więcej, przeniesiemy na skronie, wytuszujemy rzęsy, jakiś błyszczyk i po prostu mamy przepiękny makijaż na lato. Więc wyciągam sobie bliżej na zewnątrz właśnie ten odcień. Z prasowanych oczywiście RMS Beauty w odcieniu Kir Royal, mój ukochany róż. On ma jeszcze taką piękną, lekko lśniącą formułę, więc do podkreślania właśnie takiego zdrowego glow coś pięknego, więc wyciągam sobie również tego gagatka i bardzo miałam ochotę na coś takiego naprawdę delikatnego i lekkiego i myślę, że ten z Flower Nose będzie tutaj idealny, bo on jest jaśniutki, bardzo subtelny. Myślę, że do dzisiejszego makijażu jednak użyję sobie czegoś mocniejszego, ale chociaż, zobaczcie, może właśnie ładnie tak subtelnie. No dobra, namówiliście mnie. Piękny. Piękny, subtelny, zdrowy. A, i to jest odcień 04. Rose Ashes. Wyciągnęłam sobie również rozświetlacze od Ireny Eris, bardzo underrated. Wydaje mi się, że powinny zyskać więcej rozgłosu, bo są po prostu przepiękne. To są takie wypiekane rozświetlacze. Zobaczcie, jak one wyglądają. O, złapało. O, piękny. Surreal Shine Highlighting Powder. A jest jeszcze Sunset Gleam. To jest też taki rozświetlająco brązujący produkt. I myślę, że użyję sobie właśnie trochę tego odcienia. On też może być spoko do rozświetlania dekoltu, do rozświetlania ramion. I znowuż to jest formuła wypiekana, więc bardzo naturalnie wygląda, że nie leży pudrowo, tylko pięknie i naturalnie. Zobaczcie, subtelnie się mieni skóra, ale bez przesady. I nałożę sobie też trochę na policzek. No dobra, może minimalnie, tak tylko, żeby Wam pokazać tego skubańca. Nigdy nie miałam tego rozświetlacza z RMS, ale on mi tak wizualnie trochę go przypomina. Aha! Piękna cera, piękna cera. Szybciutko zrobię sobie brwi, tutaj zaczynam sobie od pisaka z NYXa i utrwalę sobie takim żelem The Brow Glue również z NYXa w odcieniu Dark Brown. Bardzo często sięgam po ten kosmetyk, szczególnie jak się gdzieś spieszę albo zabieram na wyjazdy, bo on nie dość, że utrwala, może nie jest to takie utrwalenie na beton, tylko tak wiecie, żeby ładnie ułożyć, uczesać włoski, ale też je lekko przyciemnia, więc czasami to jest jedyny kosmetyk, jakiego używam na brwi, żeby jakoś się ogarnąć, ale bezwysiłkowo. Latem też lubię takie lżejsze brwi, żeby nie wyglądać zbyt pretensjonalnie, zbyt tak perfekcyjnie. Letnie looki powinny mieć w sobie trochę takiej nonszalancji, lekkości, więc
Z brwi to tyle i robimy sobie malutką przerwę właśnie na pogadanie o ciuchach. Jeden z moich lumpeksowych łowów, które mieliście okazję już na pewno zobaczyć, czyli ta cudowna koszula ruda. Powiem Wam, że to jest dla mnie taki element całoroczny, bo ona jest taka bardzo przewiewna, lekka, przyjemna w dotyku i ona ma spory rozmiar. Tutaj to jest teoretycznie rozmiar L, ja noszę normalnie S-kę, znaczy ja rzadko noszę S-kę, bo ja wszystko kupuję w większych rozmiarach, bo tak lubię. Natomiast wydaje mi się, że to może być nawet męska L-ka, bo ona to jest naprawdę spora koszula i jest taka, wiecie, taka prosta, kwadratowa, ale uważam, że jeżeli chodzi o koszulę, powinno się je kupować w większym rozmiarze niż nosimy, z tego względu, że to jest tak uniwersalne wtedy. Nie dość, że wygląda bardziej elegancko, bo się nic nie rozchodzi na przykład na biuście, czy żadne boczki tutaj się nie pojawiają, ani nic takiego, to można tak, można sobie to wkasać na przykład w spodnie z wysokim stanem, na przykład w jakieś dżinsy. Tutaj sobie tak poluźnić. Można sobie podwinąć rękawek i mamy efekt takiej stylizacji trochę w lata 80., coś takiego. Coś pięknego. Można to właśnie w okresie letnim, wiosennym traktować jako bluzę, jeżeli jest ciepło, ale trochę wieje, albo chcemy się odsłonić od słońca, no to właśnie taka koszula jest idealna. Przez to, że jest duża, to jest też bardziej przewiewna, jest lekka, no i myślę, że nawet latem na plażę, żeby zakryć kostium kąpielowy. Ja nie kupuję sobie specjalnie na plażę jakiegoś pareo, czy jakichś sukienek, chmurek, sukienek, koronek białych, tylko po to, żeby zakryć kostium kąpielowy. Dla mnie to jest szkoda pieniędzy na coś takiego, co będę nosiła, nie wiem, kilka razy w ciągu roku. Więc ja stawiam na takie bardziej uniwersalne elementy i moim zdaniem taka koszula to jest właśnie taki element. Nie musicie kupować rudej, możecie kupić sobie na przykład, nie wiem, białą, czy kremową, czy jakąś tam błękitną, ale duża oversize'owa koszula to jest moim zdaniem must have w szafie, a ta jeszcze ma taki piękny kolor. Piękny. No i właśnie jest to lump, także wiecie, tym bardziej fajnie. Wygrzebałam sobie właśnie dzisiaj z mojej szafy chustę, ale to jest taka chusta, wiecie, na szyję, taka no, na jesień, na zimę, a stwierdziłam, że ona ma takie piękne kolory, taki piękny wzór, tutaj są jakieś kwiaty, jakieś liście, ale no mega intryguje mnie ten wzór, bo tutaj są jakieś takie elementy, trochę jakiś taki niby zwierzęcy wzór, tutaj kwiaty, tu trochę koralu, tu trochę neonu. Uważam, że wygląda pięknie. No i właśnie możemy nakładać coś takiego również na głowę i chronić się od słońca, albo po prostu wzbogacać swoją stylizację o jakiś fajniejszy kolorek. Ależ ten policzek piękny mi wyszedł. No i na deser w końcu kupiłam sobie spódnicę na Vinted, chyba za 20 zł czy 25. Jestem zachwycona. To jest spódnica Maxi i ona jest asymetryczna. Czy to widać? Widać, jest asymetryczna i ona w zasadzie jest taka, że tutaj to mi sięga już do ziemi. Ona jest taka przekładana, zobaczcie, że tak się tutaj ją związuje i ona jest na taką zakładkę przekładana, więc nie mam opcji, że się rozejdzie i będzie widać majtki. Ma piękne kolory, jest 100% wiskoza i to jest bodajże Esprit, chyba tak. I można ją stylizować i tak, że właśnie na przykład do takiego zwykłego, obcisłego topu się założy, ale ja myślę, że też z dużym, oversize'owym t-shirtem też będzie wyglądać super. Tak mi się bardzo podoba, jak się stylizuje spódnicę, czyli właśnie nie tak na kobieco i żeby to było obcisło i delikatnie i dziewczęco i szpileczki i sandałeczki, tylko właśnie adidasy i na przykład duży oversize'owy t-shirt puszczony luzem, wtedy ta sylwetka jest taka prosta, mega mi się to podoba, więc taki mam plan nosić tą spódnicę, jest przepiękna, no te kolory po prostu, zobaczcie, no taki kwiatek tutaj piękny. Ajajaj, cudowna, cudowna i to jest moja po prostu zdobycz, łup. Jest trochę pognieciona, bo właśnie jest całkiem świeżo uprana, więc jeszcze nie miałam okazji jej zakładać, ale powiem Wam, że Vinted to jest kopalnia właśnie takich pięknych spódnic, sukienek na lato. Moim zdaniem w ogóle nie opłaca się kupować nigdzie sukienek i spódnic, tylko po prostu lecieć na Vinted. Makijaż oczu.
Wyciągnęłam sobie zdecydowanie za dużo rzeczy. Muszę trochę je tutaj przeeliminować. Myślę, że na okres festiwalowy mogą fajnie sprawdzić się takie produkty UV. Czyli tutaj na przykład mam z Vibo takie hydrofarbki i pisaki, eyelinery neonowe, więc to mogę sobie tutaj przygotować. Może to mi się przyda. Moim ostatnim odkryciem jest ta kredka z Glam Shopu w odcieniu Elektryczny Fiolet. Mamy już od dawna, a dopiero niedawno na kursie otworzyłam i okazało się, że ona jest taka metaliczna i to jest piękny, piękny odcień. To jest fiolet, ale błyszczy się trochę na niebiesko, trochę na fuksję. Jest po prostu przepiękny. Jest po prostu szał ta kredka. Cudowna. I w ogóle te long lasting są naprawdę bardzo fajne. Wyciągnęłam sobie również dwa eyelinery też z Glam Shopu w takich słoiczkach. Odcień Laba i Wolne. Był właśnie w kolekcji chyba Resort. I one są mega, mega takie intensywne, no idealne na lato i nawet nie wiem, czy nie skorzystam z któregoś, bo tak mi tutaj pasuje do tej mojej chusty. Trochę przyjadły mi się kolorowe maskary, ale rezygnacja z czerni na rzecz na przykład Bordeaux, Burgundu, jak najbardziej tak. Więc wyciągam sobie Sky High od Maybelline. Cudowna, cudowna maskara, przepiękny odcień. Z paletek wyciągnęłam sobie NYX Ultimate. Uważam, to mega fajna paletka. No, otwieraj się. Mega fajna paletka na lato. Podoba mi się w ogóle ta historia kolorystyczna i też mi tutaj pasuje do tej mojej chusty. Tutaj taki jest neon, ten jest piękny kolor. Taki jakby mocno zgaszony, czerwony, taki właśnie różowo-czerwony, piękny. Więc wyciągam sobie również tą paletkę. Gdybym potrzebowała czegoś intensywniejszego jednak, to Color od LH Cosmetics. To jest paletka, która po prostu ma wszystko, czego potrzebujemy. Cudowną formułę, ładne krycie, dosyć intensywną pigmentację, więc można sobie łączyć te kolory albo nakładać oddzielnie. Mamy też takie bazowe, mamy biel i nie mogłam się powstrzymać. Nie mogłam. Dla mnie to jest po prostu paleta, która woła lato. Oczywiście moja ukochana Italian Spritz od Too Faced już jej otworzenie sprawia, że mam więcej ochoty do życia, bo pięknie pachnie i uwielbiam tą bajeczkę kolorystyczną. I mam tutaj jeszcze trochę pigmentów, takich wiecie, sypkich. Na przykład ten wariat z Malumak, to jest odcień Nimfa. No i ten to po prostu robi wrażenie. Coś delikatniejszego z Affectu, to jest odcień Aquarius. Przepiękny, taki beżowo-zielonkawy, również jaśniutki. Malumak. Coral jest taki piękny, śliczny odcień. Po prostu ach, aż woła lato. I tutaj jeszcze jest przepiękny odcień. To jest Peachy. Tu wam pokażę do porównania. Tu jest Coral, Sun Kiss. O, ten. A tutaj jest właśnie Peachy, który jest takim pięknym różem, troszkę zgaszonym, ale jednak ten odcień żywy, ale zgaszony, piękny. I jeszcze lekko mieni się na różo-fiolet. Jest cudowny. Jest po prostu przepiękny, więc te dwa w szczególności skradły moje serducho i uważam, że na ten okres teraz jest pięknie. Makież oka zacznę oczywiście od bazy i pokażę wam mega fajny sposób na kolor w makijażu w takim właśnie letnim stylu, mega prostym, minimalistyczny. Kiedyś wam pokazywałam, ale dawno tego rodzaju makijażu nie robiłam, a on jest naprawdę przeuroczy, tylko muszę sobie znowu zaaplikować coś na usta, jakieś takie mam spierzchnięte. I przechodzę sobie teraz do eyelinera, może tego, a może tego. Biorę sobie nieduży pędzelek, taki kulkowy i nabieram sobie trochę tego eyelinera i słuchajcie, pokrywam nim zewnętrzny kącik, ale nie tutaj na powiece ruchomej, tylko tak jakbym właśnie chciała wyjść poza kącik i zrobić sobie dosłownie taką plamkę w tym miejscu. To wygląda przepięknie, przeuroczo i możecie w ten sposób tak naprawdę zaaplikować każdy możliwy kolor, jaki tylko lubicie. Czy preferujecie fiolety, czy zielenie, czy błękit, czy jakieś inne pastelowe kolory. To nie musi być bardzo precyzyjne, bardzo takie zdefiniowane, no ale tak mniej więcej staramy się utrzymać kształt
takiego kółeczka, kółko plamki. Teraz biorę sobie paletkę z NYXa właśnie i ten piękny odcień różo-czerwieni u góry. Klepuję sobie, zaraz będę brzegi jeszcze delikatnie blendować. Piękny jest ten kolor. Spróbuję sobie mokrym pędzelkiem jeszcze delikatnie zaaplikować żółty cień i wezmę sobie tą paletkę Color właśnie od LH Cosmetics i biorę sobie tego koloru tak z brzegu i zaznaczam sobie wewnętrzny kącik. I dopracuję sobie jeszcze beżowym cieniem tutaj okolice pod łukiem brwiowym. Troszeczkę sobie tutaj doczyszczę to moje cieniowanie i dołożę też trochę na środek powieki, żeby mieć taką ładną, po prostu czystą powiekę. Przy okazji się wyrówna jej koloryt, więc będą bardziej widoczne te akcenty kolorystyczne. No myślę, że jest po prostu perfekcja. Tuszuję rzęsy i oko jest praktycznie skończone. Teraz jak patrzę na ten makijaż, to brakuje mi jeszcze trochę bronzera, więc dołożę sobie tego od Ireny, tak żeby było na twarzy więcej życia. I może niekoniecznie różu. Tutaj się dzieje dużo kolorów i na głowie, i na oczach, więc może właśnie bronzer. O, wiem, troszkę piegów nie zaszkodzi. Teraz jest idealnie i przechodzimy do zapachów. Właśnie testowałam sobie ostatnio kilka nowych zapachów z Made in Lab i pokażę Wam takie moje typy cudowne zapachy na lato. Właśnie ostatnio zużyłam mojego totalnego ulubieńca, czyli numer 98. Cudowny zapach, ale wiecie, po zużyciu takiej butli mamy ochotę po prostu na coś innego, więc do tego sobie na pewno jeszcze wrócę, bo uwielbiam i to też jest idealny zapach na lato. Zacznę od numeru 168. To jest fajna propozycja, jeżeli szukacie czegoś właśnie lekkiego, świeżego, takiego wiosennego, ale jednak, żeby miało w sobie odrobinę takiej kobiecości, słodyczy, bo on ma w sobie trochę wanilii, więc jest lekko słodkawy, ale jednocześnie cały czas taki właśnie lekki, świeży. No, na lato uważam, że idealny szczególnie dla osób, które właśnie lubią trochę słodsze zapachy, ale nie aż takie mdlące i zbyt otulające. W nucie głowy ananas, cytryna, anyż, drzewo różane. Bardzo ciekawe połączenie. I ten ananas faktycznie jest tutaj mocno wyczuwalny na starcie, więc mamy owocowość i rzeźkość tego ananasa, ale później pojawia się w sercu konwalia, róża, jaśmin, lukrecja, czyli trochę bardziej kwiatowe nuty, ale takie eleganckie kwiatowe nuty. I w bazie mamy migdał, fasolę tonkę, wanilię i heliotrop, czyli znowuż zapach zaczyna być trochę bardziej otulający, taki kobiecy. Właśnie ten ananas daje takiej rzeźkości, wręcz takiej soczystości, ale wszystko spotyka się z otuleniem takim drzewno-migdałowo-waniliowym. Fajny zapach właśnie dla osób, które lubią taki kompromis między słodkim a świeżym. Kolejny zapach to 161, ten bardzo spodobał się mojemu mężowi. On ma w nucie głowy czerwoną pomarańczę, morelę i liść pomidora. I ta pomarańcza tutaj jest tak wyraźnie wyczuwalna, jest tak intensywna, jest trochę kwaskowa, goryczkowa. I w towarzystwie tego liścia pomidora robi się taki lekko... Mi się trochę kojarzy ze świeżym praniem ten zapach, że jest taki leciutko jakby mydlany, ale w takim pozytywnym sensie, taki zapach takiej czystości, prostoty, świeżości. W sercu mamy lilię wodną, orchideę i żonkil, więc mamy te nuty kwiatowe, ale takie wodne kwiaty, takie właśnie lekkie, świeże, kojarzące się bardziej właśnie z czystością. I w bazie drzewo sandałowe, bursztyn i paczuli, więc ten zapach też delikatnie dojrzewa do takiego niekoniecznie otulającego, ale ma w sobie taką fajną głębię. Więc on jest, jak się go tak wącha, to czuje się taką świeżość, taką lekkość, czystość. Bardzo fajny zapach na lato moim zdaniem, po prostu idealny, właśnie jakieś takie fajne, rześkie poranki. Z takim rześkim z rześkim porankiem mi się kojarzy ten zapach. 161, bardzo przyjemny. Przepiękny 169. Jaki on jest cudny. W nucie głowy bergamotka, mandarynka.
W sercu jaśmin neroli w bazie cyprys, sosnę i wawrzyn. Tu nie mamy w ogóle żadnych takich słodkich nut, ale on sam w sobie jest lekko słodkawy, ale nie taki słodki od wanilii, bursztynu i tych takich wszystkich słodkawych nut. Są na przykład kwiaty, które mają taki lekko słodkawy zapach. I moim zdaniem jaśmin i neroli to właśnie są takie kwiaty, które mają w sobie lekką słodycz, taką kwiatową słodycz, ale są słodkawe. I dla mnie właśnie tutaj mocno czuć tą kwiatowość tego jaśminu i neroli, ale jednocześnie taką świeżość, taką lekkość. Bardzo orzeźwiający, bardzo taki czysty i właśnie leciutko słodkawy od tych jaśminowo-nerolowych nutek. Przepiękny zapach. Bardzo mi się spodobał. Fajnie, że właśnie nie ma w nim jakiejś takiej wanilii czy czegoś takiego. Tylko on raczej dojrzewa w taki drzewny lekko zapach. Przepiękny. I na koniec mój drugi faworyt, czyli 158. Cudny. W nutach głowy mamy różę, trawę, limonkę, drzewo iglaste. Cudowna kombinacja. I czuć tą różę, ale ona w ogóle nie ma takiego vintage'owego vibe'u, takiego retro klimatu, takiego babcinego, tylko w połączeniu z tą trawą, limonką, z tymi drzewnymi nutami coś pięknego. W sercu mamy ambrę, cytrynę, pieprz, rozmaryn i w bazie bursztyn i jabłko, więc ten zapach znowuż nie dojrzewa nam do słodkiego, tylko jest taki lekko drzewno, owocowo, lekko pikantny i tutaj właśnie czuć wyraźnie tą różę. Czuć wyraźnie jakieś takie świeże, soczyste nuty, właśnie może ta limonka, może ta cytryna, może jabłko, trawa, plus takie lekko ziołowo-pikantne nuty od pieprzu, od rozmarynu, coś pięknego. Bardzo ciekawa kompozycja. Jak nie lubicie róży w ogóle w zapachach, to myślę, że ten się zapach może Wam nie spodobać, ale jak nie macie nic przeciwko, warto spróbować, bo jest bardzo nieoczywisty. Jest lekki, świeży, wiosenno-letni, ale ma w sobie taką elegancję, właśnie może przez tą różę. Ta mieszanka dla mnie bardzo luksusowa. Bardzo pachnie na dużo droższy niż jest faktycznie ten zapach. Mamy tu i elegancję, i kwiatową lekkość, i owocową soczystość i świeżość, i taką przyprawowo-ziołową głębię. Fantastyczny jest. Fantastyczny. I chyba na ten się właśnie skuszę. A propos... O, piękny jest. Piękny. A propos cen, teraz na stronie Made in Lab możecie dorwać te zapachy za niecałe 35 zł, bo wszystkie zapachy 100 ml są dostępne z 30% rabatem, więc naprawdę się opłaca zrobić teraz zapasy albo odświeżyć sobie swoją zapachową szafę i przejść może właśnie na jakieś lżejsze zapachy. I co więcej, mamy również promocję, wysyłkę z Orlen paczką za 1 złotówkę. Nic bardziej nie kusi mnie do zakupów jak darmowa wysyłka albo bardzo tania wysyłka. Mam wrażenie, że to jest najbardziej przyciągająca mnie promocja. Także nie dość, że mamy 30% rabatu na zapachy, to jeszcze z Orlen paczką wysyłka za złotówkę. Coś pięknego. Jeżeli szukacie fajnych zapachów właśnie na wiosnę, lato, to rekomenduję Wam te, jak i numer 98. Z moich ulubieńców jeszcze jest numer 102 i... aż musiałam sprawdzić, 21. Także to są moje typy zapachowe. Myślę, że ta promocja jest dobrym momentem, żeby uzupełnić swoje zapasy albo potestować nowe zapachy. Dajcie mi znać, czy Wy macie jakieś takie swoje typy, jeżeli chodzi o wiosenno-letnią szafę zapachową, czy zmieniacie w ogóle je latem, czy lubicie cały czas na przykład jakieś słodkie, otulające. Napiszcie mi, a my przechodzimy do makijażu, bo jeszcze nie skończyliśmy. Zostawiam nam jeszcze usta. Mi latem na ustach chce się szybko, nawilżająco, półtransparentnie, więc takie produkty głównie wybrałam. Nie mogłabym nie wspomnieć o moim ostatnim odkryciu, jakim są te pomadki VIP-y, przepraszam, hybrydy, czyli te, które są połączeniem balsamu i szminki. Wiecie, że moim ulubieńcem jest budyń kawowy i to jest mój ukochany kolor i tutaj też by wyglądał przepięknie, ale mam tutaj również trochę jaśniejsze, trochę żywsze odcienie, więc te na pewno będą grały, szczególnie, że są w mojej kosmetyczce miesiąca, więc też sobie tam eksperymentuję z tymi pomadkami. No myślę, że
ta na lato, że tylko tuszujemy rzęsy i kładziemy taki balsam w takim kolorze. Coś pięknego. Na lato zawsze wyciągam również sobie te Volupte Shine pomadki od Yves Saint Laurent. One są takimi też półtransparentnymi balsamami. Moim ukochanym odcieniem jest 15. Bardzo często pytacie o ten kolor, jak go mam na sobie, bo jest takim łososiowo-różowo-brzoskwiniowym, pięknym odcieniem. Z tym, że tak, one pięknie się błyszczą, jak balsamy, ale one są raczej takie śliskie, wazelinkowate. Nie dają dużo nawilżenia, może takie chwilowe, jak aplikujemy, ale nie utrzymuje się to nawilżenie jakoś bardzo długo, nie są takie otulające, więc też lubię na lato takie trochę żywsze kolory, właśnie takie gdzieś tam różowe, aż takie szalone, ale kiedy one nie mają pełnego krycia, to wyglądają bardzo delikatnie i naturalnie, a nawet jakby były pełnym kryciem, no to właśnie fajnie sobie postawić na takie usta, tylko wytuszować rzęsy, nałożyć jakiś BB cream na twarz i po prostu makijaż jest gotowy. Uwielbiam, jeżeli szukamy czegoś bardziej nawilżającego, błyszczyki z Hean, wiecie, że je kocham, zauroczyły mnie totalnie, mają przepiękne odcienie i formułę, która jest naprawdę mega przyjemna i nawilżająca. I z moich takich ukochanych, nawilżających formuł też na pewno już znacie LH Cosmetics i Fantastic w odcieniu Kiss of Life. Już się szykuję, żeby kupić sobie jakiś inny odcień, też żeby mieć, tak wiecie, dla różnorodności. Zobaczcie, że tyle mi zostało tego balsamu i jest trochę używany. Bardzo fajny produkt, bo ma SPF, jest porządnie nawilżający, nadaje trochę koloru, ma taką fajną, gęstą, otulającą formułę, ale jednocześnie jest lekki, cudowny, mój ukochany. I taki może trochę tańszy zamiennik z Isadory. Wiem, że marka taka nie słyszy się o niej zbyt dużo i nie mówi, ale to też jest bardzo fajny produkt. Zobaczcie, że on jest nieduży, w sensie takie nieduże opakowanko i to jest Glossy Balm i odcień ten 44 Rosewood i myślę, że ten właśnie bym chciała sobie zaaplikować. On też ma całkiem przyjemnie nawilżającą formułę. Na pewno nie taką jak LH Cosmetics, ale też troszkę nawilżenia zostawia. I ja wezmę sobie jeszcze odrobinę konturówki i na to ją nałożę tak, żeby podkreślić kształt ust. I myślę, że mogę oficjalnie stwierdzić, że jestem gotowa na lato. Moja szafa jest gotowa, moja kosmetyczka jest gotowa. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba ten makijaż. Może podpatrzyliście jakąś inspirację wśród produktów, które pokazywałam, może wśród zapachów. Dajcie mi koniecznie znać, jeżeli lubicie takie polecajko, inspiracje. Zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!